tym filmiku zobaczycie układanie płytek na schodach wejściowych. Tak jak widzicie, nie są one zbyt duże, dlatego postanowiłem, że płytki będą takie jak gdyby z wyższej półki. Są to płytki klinkierowe, grubość tych płytek to 1,5 cm. Stopnice z tym noskiem są oczywiście grubsze, około 55 mm. Teraz tak, pierwsza rzecz, no to musicie dobrać sobie odpowiednie narzędzia, jeżeli chcecie samodzielnie układać te płytki. I tutaj nie obejdzie się bez takiej maszyny, która po prostu tnie na mokro. W późniejszej części filmu zobaczycie, co to za maszyna. Pokażę Wam też, w których miejscach fugowałem, a w których miejscach spoiny wypełniałem silikonem. W oryginalnych schodach tutaj poręcze były zaczepione od góry. Powiem tak, nie za bardzo mi się to podobało, ponieważ tak, trzeba w płytkach wiercić otwory, potem tam wchodzi woda, dajmy na to. Jeśli chodzi o odśnieżanie, no to trzeba między tymi słupkami właśnie ten śnieg wymiatać. Postanowiłem zamontować te poręcze z boku do schodów. Na samym początku, dajmy na to, zabawy z tymi płytkami trzeba sobie rozplanować, jak one będą ułożone. Chodzi tutaj dokładnie o to, gdzie, jaka płytka będzie położona, tak żeby to ładnie wyglądało i w miarę symetrycznie. Jeśli chodzi o podstopnice, no to wymyśliłem sobie tak, że nie będę kupował specjalnych podstopnic, tylko utnę je z płytki. Mam porządną maszynę, więc nie będzie z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o stare płytki, no to one mają 10 lat, ale już po 5 latach słychać było głuche płytki. Teraz tak, nie chodzi o to, że klej po prostu do płytki nie trzymał, tylko zdarzało się tak, że po prostu klej do tej jak gdyby warstwy nośnej nie trzymał i tam odparzało. No i teraz tak, żeby można było w ogóle zacząć te prace, no to tak, trzeba barierki zdemontować. Barierki przeważnie solidnie są przyczepione, więc trzeba je po prostu podcinać kątówką, no i skuć wszystkie płytki. Do skuwania tego typu płytek najlepsze jest takie szerokie dłuto, które jest dedykowane do odrywania płytek. Tak jak widzicie, niektóre płytki solidnie trzymały, niektóre płytki same odpadały, dajmy na to pakietami. Jedyne co trzeba zrobić, no to do tego gołego żelbetonu wszystko skuć, żeby nie było żadnych elementów takich luźnych, które potem mogą po prostu odpaść. Druga sprawa, no to przygotujcie sobie też jakiś pojemnik. Z początku myślałem, że tu będzie 2 wiaderka gruzu, a tak naprawdę okazało się, że było dość sporo gruzu z tak małych schodów. Tam gdzie dostała się woda, no to wszystkie płytki były głuche, z tego taki morał, że cała przestrzeń pod płytkami powinna być wypełniona klejem, nie powinno być żadnych pustych miejsc, w którym może zgromadzić się woda i potem ona, zwiększając swoją objętość podczas zamarzania, po prostu odrywa tą płytkę czy to od kleju, czy od tego żelbetonu. Pod warstwą izolacji na ścianie też znajdują się te płytki, więc postanowiłem je odkuć, dajmy na to jakieś tam 5-6 cm, żeby ta płytka, która będzie kładziona u góry, weszła lekko pod tą izolację. Teraz odrysowuję linię, na jaką będę musiał obciąć tynk, żeby ładnie po prostu zrobić wylewkę wyrównującą i potem wpuścić do środka warstwę z Wodera Duo. Woder Duo to jest taka izolacja przeciwko wilgoci, wodzie. Tym Woderem Duo no to wyklejają baseny, żeby nie przeciekały. Ja oczywiście nie będę tutaj wycinał na wymiar, tylko troszkę mniej tego tynku. Potem po ułożeniu płytek jeszcze raz trzeba będzie wymierzyć już dokładną jak gdyby wysokość i obciąć ten tynk tak, żeby lekko te płytki wpuścić. Przed nałożeniem jakiejś warstwy takiej szczepnej, która dobrze, dajmy na to, złapie jakąś wylewkę wyrównującą do tego starego betonu, no to dobrze wyczyście po prostu stary beton. Na początku miotła i szufelka i trzeba wszystkie grubsze rzeczy po prostu zebrać, no i potem wyodkurzać to odkurzaczem przemysłowym. Pierwszą warstwę, którą nałożę, będzie to warstwa kontaktowa. Warstwa ta ma za zadanie połączyć stary rdzeń jak gdyby tych schodów, czyli stary beton, z nowymi klejami, które będziemy nakładać podczas, dajmy na to, wyrównywania tych schodów, układania płytek czy nakładania tej warstwy hydroizolacyjnej, na przykład Wodera Duo. I teraz, żeby była sprawa jasna, schody zewnętrzne na przykład układamy pierwszy raz, więc jak zrobiliśmy jakieś tam błędy podczas układania tych schodów, no to piszcie w komentarzu, żeby inne osoby po prostu nie popełniały tych samych błędów. A jeśli jesteś osobą, która chce się nauczyć, jak te płytki położyć, no to czytaj też komentarze, ponieważ tam jest wiele cennych rad.
Ja pomimo tego, że przewertowałem, dajmy na to, wiele stron w internecie, no to nadal nie jestem pewny, czy to jest dobrze wykonana robota. Jeśli chodzi o tą warstwę kontaktową, chciałem użyć specjalny środek, taką warstwę szczepną zwanym adherem. Ta warstwa kontaktowa nie była dostępna w żadnym markecie, tam skąd pochodzę. Dlatego w zamian tego użyłem gruntoplastu. No i teraz pytanie do Was, czy dobrze to zrobiłem, czy źle? I drugie pytanie, czy przed nałożeniem tego gruntoplastu, jeśli beton jest, dajmy na to, stabilny, twardy, czy trzeba używać na przykład Unigruntu tego Plus? Po nałożeniu gruntoplastu trzeba po prostu odczekać, aż ta warstwa wyschnie. Ważne jest też to, żeby sobie pomierzyć, czy te stopnie są równe, czy mają tą samą długość, tą samą wysokość. Po pomiarach wyszło, że muszę tą górną warstwę lekko podnieść do góry. Do podniesienia i wyrównania tej warstwy użyję zaprawy wyrównującej ZW330. Zaprawę ZW330 można wylewać od 3 mm do 30. Musicie pamiętać, że jak wylejecie grubszą warstwę, no to będzie ona bardzo długo schnąć. Dlatego należy przeczytać instrukcję obsługi do każdego materiału, który używacie, żeby ładnie wyrównać tą powierzchnię. No to zrobiłem takie szalowanie, jak tutaj widzicie. Na etapie wykonywania tej płaszczyzny od razu ustalam sobie spadki. No i teraz zgodnie z instrukcją przygotowujemy tą masę. Teraz bardzo ważna jak gdyby technologiczna sprawa, jak tą płaszczyznę po prostu ustawić zgodnie ze spadkiem i potem poradzić sobie z jak gdyby wyrównaniem tej płaszczyzny. Ja radzę sobie w ten sposób, że jak gdyby przygotowuję sobie dwie jak gdyby linie proste. Jedna linia prosta jest na tej desce pierwszej i drugą linię prostą przygotowuję układając po prostu jakiś profil aluminiowy, rurkę, nie wiem, stalową. Chodzi o to, żeby te dwie linie wyznaczały nam płaszczyznę, którą chcemy uzyskać właśnie docelowo. Ta deska z szalowania zostaje do wyschnięcia tej jak gdyby warstwy wyrównującej, a ta rurka czy profil aluminiowy jest przesuwana i na końcu jest wyciągnięta, uzupełnione zostaje to miejsce, w którym ona była, no i mamy płaszczyznę tak jak sobie ustawiliśmy te dwie linie na tych dwóch elementach, czyli na tej desce jak gdyby od czoła i tym profilu aluminiowym. Tej samej metody użyję w łazience do wykonywania mokrych tynków. Następną warstwą jaką nałożę będzie to Woder Duo, jest to warstwa, która nie przepuszcza wody. Musicie pamiętać, że wylewka i element, na którym będziecie nakładać tą warstwę, musi być bardzo dobrze wysuszona. Zróbcie to zgodnie z wytycznymi, żeby potem nie było, że ta warstwa, na przykład ta wylewka, nie wyschła, ponieważ woda nie miała jak uciec. Woder Duo jest dwuskładnikowy, co to oznacza, że składnik A i B nie są razem zmieszane i mieszamy go dopiero przed samym użyciem. Dodatkowo na połączeniu schodów i elewacji umieszczę taką taśmę, która dodatkowo wzmacnia tego Wodera Duo, żeby nie pękł w miejscu łączenia, ponieważ tak jak wiecie, schody będą sztywne, elewacja może pracować i jeśli pęknie w tamtym miejscu, no to już nie będzie tego zabezpieczenia antywilgociowego, tylko woda wpłynie przez to pęknięcie i będzie po prostu niszczyła te płytki. Ja zawsze zaczynam od wtopienia tej taśmy Hydroband. Żeby dobrze tą taśmę zatopić, no to tak, smaruję narożniki, potem smaruję tą taśmę Hydroband z tej strony, która będzie przyłożona do ściany i do, dajmy na to, tej powierzchni nośnej płytek, no i potem jeszcze dodatkowo smaruję górę. Wszystko daję na zakładkę, te zakładki robię dość spore, no i potem pokrywam tą powierzchnię, płaszczyznę już pędzelkiem, dobrze wcierając właśnie, żeby była ona dobrze nałożona, no i robię to na 2 razy. Po odczekaniu odpowiedniej ilości czasu po prostu wcieram następną warstwę, no i myślę, że 2 warstwy tego Wodera Duo wystarczą. Piszcie w komentarzu, jak wy to robicie, czy dajecie grubszą warstwę, czy cieńszą, czy macie jeszcze jakieś inne techniki nakładania niż, dajmy na to, pędzel. Gdyby tu była równa powierzchnia, że mógłbym przeciągnąć, dajmy na to, grzebieniem, no to wziąłbym prawdopodobnie grzebień z tym zębem 4×4, przeciągnął ładnie i potem packą wyrównał, no i to by mi w przybliżeniu dało warstwę, dajmy na to,
2 mm grubości. To jest już dość spora warstwa. Nie dopuśćcie do tego, żeby narzędzia takie jak, nie wiem, pędzle, mieszadła zastygły z tym woderem duo, ponieważ będziecie mieli bardzo duży problem, żeby je oczyścić. Dlatego przemywajcie je w wodzie od razu po użyciu i nie będziecie mieli problemu z czyszczeniem tych narzędzi. Te płytki mają specjalny taki nosek i producent tutaj wymyślił coś takiego, że ten nosek, który schodzi w dół, nie może być przyklejony na kleju. Tam powinna być warstwa 5 mm pustki, czyli żeby tą pustkę sobie jak gdyby zapewnić w 100%, no to ja przyklejam w tym miejscu taką gąbkę dylatacyjną i wtedy wiem, że nawet mocno dociskając ten stopień, dajmy na to do kleju, ten klej będzie wypływał, ale jeśli będzie ta gąbka, no to po prostu ta gąbka będzie pełniła tą funkcję właśnie tej dylatacji takiej, czyli tej pustki powietrza. Napiszcie w komentarzu, jak wy sobie z tym radzicie. Ja postanowiłem, że to zrobię w ten sposób i wtedy mam pewność, że tam nawet przy przyciśnięciu płytki ten klej nie wpłynie na tą część, która schodzi w dół. Ma to znaczenie, ponieważ jeśli tego nie zostawimy, ten nosek od tego stopnia może się łamać, no i po prostu mamy płytki do roboty. Żeby ta pianka dylatacyjna się dobrze trzymała, no to używam taśmy dwustronnej. Na całej powierzchni po prostu przyklejam tą taśmę, potem przyklejam tą piankę i mam pewność, że ta dylatacja będzie tam. Jedna bardzo ważna rzecz, takie układanie płytek jest jak gdyby rozciągnięte w czasie. W tym filmie w ciągu 30 minut zobaczycie, jak te płytki są układane. Tak naprawdę te płytki były układane w przeciągu 3 tygodni, czyli każda warstwa, która została nałożona, musiała mieć czas na wyschnięcie. Jeśli przyspieszycie ten proces, możecie po prostu przedobrzyć z czasem i na przykład któraś warstwa dokładnie nie wyschnie. Niektóre warstwy trzeba też nakładać mokra na mokrą, czyli to wszystko musicie po prostu przeczytać w instrukcji zaprawy, której tam używacie. Do nakładania kleju użyłem takiej specjalnej pacy, która ma kształt zęba w kształcie fali. Taki kształt zęba zmniejsza ryzyko powstawania pustych miejsc bez kleju pod płytkami, co ma bardzo duży wpływ podczas mrozów, czy tam ta woda w tej pustej przestrzeni się zbierze, czy nie, i rozmrozi te płytki. Każdy klej na opakowaniu ma napisane, jaką warstwę można używać. Jeżeli na przykład dacie za cienką warstwę lub za grubą, no to też możecie mieć problemy i to nie będzie dobre. Ja tutaj na tych schodach nie spodziewam się warstwy grubszej niż 15 mm, także użyłem kleju Atlas Ultra Geoflex, no i tu mogę warstwę położyć od 5 do 15 mm. Gdybym musiał układać te płytki na jakiejś takiej powierzchni, gdzie zdarzyłaby się jeszcze grubsza, dajmy na to warstwa kleju, no to musiałbym użyć, dajmy na to Atlas Plus Mega. Pierwsza warstwa, która była ułożona, no to były to płytki z tym noskiem, no i musiały być one ułożone równo. Po ułożeniu pierwszej tej warstwy została ułożona ta warstwa tych płytek po prostu bez noska. W dalszej części zostały ułożone te płytki, które wymagają przycięcia. Jest jedna maszyna, bez której ułożenie tych płytek byłoby niemożliwe. Jest to maszyna do cięcia na mokro. Ja akurat mam maszynę z firmy Ruby. Jedna ważna rzecz, musi to być maszyna z dość dużą tarczą. To jest ta tarcza 250 mm średnicy. No i ona zapewnia nam to, że jesteśmy w stanie przeciąć tak grube płytki. W późniejszej części filmu zobaczycie też, jak tnenią Polbruk, krawężniki. Płytki, które układam, są to płytki klinkierowe i jedno, co muszę powiedzieć, że są one dość krzywe i że płytkarz musi naprawdę mieć duże umiejętności, żeby je ułożyć. Moim zdaniem właśnie to, że są one takie nierówne, dodaje tym płytkom uroku. Napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się z tym, czy nie. Wybierając płytki do łazienki, tutaj już zwrócę dość dużą uwagę na tolerancję kształtu tych płytek, żeby one były jak najbardziej proste. Jeśli chodzi o grubość fugi, no to kiedyś tam przeczytałem, że fuga powinna być tak szeroka jak grubość płytki. Czyli w moim przypadku, jak mam płytkę grubości 1,5 cm, no to fuga też powinna być 1,5. Ja
po prostu przeczytałem to, co mówi producent. Producent mówi, żeby zniwelować tolerancję kształtu tych płytek, no to fuga powinna być dość gruba, przynajmniej tam 8-10 mm. No to ja tutaj dałem 8 mm grubości fugę. Jeśli chodzi o podstopnicę, to tak jak tutaj widzicie, powinno być ułożone tak. Musiałem troszkę jak gdyby zmodyfikować ułożenie tego podstopnia, ponieważ gdybym zrobił to tak jak producent przewidział, brakłoby mi po prostu długości płytki. Gdybym wysunął tą płytkę jeszcze o centymetr, no to okazałoby się, że tutaj w tym miejscu brakuje mi kawałka płytki. A chciałem zrobić tak, żeby ten podstopień był jak gdyby na płytce. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że woda tam wpłynie, no i nie mamy w tym miejscu fugi, która by bardzo nieestetycznie wyglądała. Dlatego ja obetnę tutaj jak gdyby ten ząbek. Podczas układania płytek na schodach, no to musicie mieć kilka poziomic o różnych długościach najlepiej, jakieś kątowniki, miarka i cały czas musicie mierzyć. Dajmy na to wysokość stopnia, głębokość stopnia, tak żeby to wszystko ze sobą potem pasowało i żeby było mniej więcej równe na każdym schodzie. Nie zapomnijcie też o odpowiednim spadku, żeby woda, dajmy na to po deszczu czy przy topniejącym śniegu, mogła spłynąć z tych schodów i jak najszybciej być powierzchnią suchą, która nie jest śliska i na przykład nie doprowadzi do jakiegoś wypadku. Wypełniajcie całą powierzchnię klejem pod płytką, żeby nie było wolnych przestrzeni. Ja zawsze układam, dajmy na to stopnie, czyli to jest ta płytka, na którą się staje nogą. Po wyschnięciu układam podstopnie, czyli te kawałki, które są jak gdyby pod stopniem. I tyle. Jeśli chodzi o podstopnie, no to układam je z fugą, dajmy na to 4 mm, nie 10, tak jak w przypadku tych stopni. Czy jest to dobre, czy nie, te 4 mm, no to napiszcie w komentarzu, ja to tak zrobiłem. Podstopnie są wykonane z tych płytek płaskich, uciętych na wymiar, natomiast boki schodów będą ułożone z takiej cegiełki. Tą cegiełkę jest łatwiej układać, no ale tutaj wyszło bardzo dużo docięć. Nie szło to jakoś tam w podziałce z wysokością schodów. No i co za tym idzie, było dużo cięcia, no ale mając dobrą maszynę nie ma to żadnego problemu. Tutaj narożniki ukosowałem. Teraz pytanie do Was, jak zabezpieczyć właśnie te narożniki przed tym, żeby tam, nie wiem, nie dostawała się woda. Ja wpadłem na taki patent, że po prostu zrobiłem zadaszenie jeszcze nad tymi schodami, żeby dodatkowo zabezpieczyć przed dostaniem się wody między te właśnie płytki. Jeśli chodzi o montaż poręczy, no to przykręciłem je z boku i tak, owinąłem je taką czarną taśmą piankową i po prostu będę układał płytki. Ta taśma ma zadanie takie, że gdy te poręcze będą pracować, no to nie będzie to na przykład na sztywno z płytkami połączone i przy każdym ruchu te płytki będą narażone na to, że bardzo duże siły będą na nie działać i będą one pękać, tylko po prostu ta pianka się podda, no i mamy jak gdyby problem z głowy, że te płytki będą pękać, jak na przykład ten daszek czy poręcze będą się chwiały. Jeśli chodzi o cokoliki na tych schodach, no to w tym momencie będzie właśnie wycinane na wymiar to podcięcie pod płytki. No i teraz tak, odrysowane jest to ołówkiem, wycięte będzie szlifierką kątową, specjalną taką płytą do cięcia betonu, no i potem lekko będzie jak gdyby podcięty styropian, no i tyle. I zostaną przyklejone te właśnie płytki cokoliki. Są to specjalne płytki. Cokolik jest po to, aby tak woda nie wchodziła jak gdyby na elewację. Druga sprawa, podczas zamiatania na mokro czy sucho można by było tą elewację ubrudzić. To jest takie połączenie schodów z elewacją. Przy drzwiach lepiej po prostu nie ciąć tą szlifierką kątową, tylko wziąć kawałek brzeszczota i zmęczyć jakoś ten obcięcie tego tynku, ponieważ można uszkodzić futrynę drzwi i to już będzie bardzo nieestetycznie wyglądało. Cokoliki trzeba sobie bardzo dobrze rozplanować, żeby były, dajmy na to, mniej więcej symetrycznie rozłożone. Ja tutaj musiałem każdą płytkę tego cokoliku przycinać. Jeśli chodzi o to, jak będą wykończone te cokoliki, to tak,
od góry. Zostało mi jeszcze troszkę tynku z elewacji, więc góra będzie jak gdyby uzupełniona tym tynkiem silikonowym. Pionowe fugi będą uzupełnione zwykłą fugą Artis. Połączenie między cokolikiem a płytką będzie wyglądało tak, że będzie wsunięty wałek dylatacyjny i uzupełniony zostanie fugą. Gdzieś kiedyś tak właśnie wyczytałem, że tak to powinno być zrobione, więc piszcie w komentarzu, czy dobrze, czy źle. Ja już zrobiłem te fugi, więc teraz tylko na przyszłość będę wiedział, czy to jest zrobione dobrze, czy źle. Podczas przygotowania fugi, no to pamiętajcie o jednym, nie przesadźcie z wodą. Ja zawsze wlewam mniej niż jest na opakowaniu i potem jak brakuje, to mam jakieś pole tolerancji, żeby sobie dolać tej wody. Jak przesadzicie z wodą, po prostu ta fuga będzie się źle nakładać i może pękać przy schnięciu. Jeśli chodzi o przygotowanie fugi, no to przeczytajcie sobie instrukcję na opakowaniu. W moim przypadku, no to trzeba tak odpowiednią ilość wody rozmieszać, wymieszać fugę odpowiednim mieszadłem, potem odczekać 5 minut, znów pomieszać, no i można ją już nakładać. Ja w tym przypadku używam szpachelki. Musicie pamiętać, jak będziecie mieli płytki, które są nieodporne na zarysowania, no to taka szpachelka porysuje je i będzie to bardzo brzydko wyglądało. Dlatego do nakładania, dajmy na to takiej fugi, przy bardzo delikatnych płytkach warto użyć takiej gumowej packi, która bardzo dobrze jak gdyby wypełnia te szczeliny między płytkami, które trzeba zafugować, a przy okazji po prostu nie rysuje krawędzi tych płytek. Ja jak będę układał płytki w łazience, no to już będę musiał sobie taką, dajmy na to, packę zakupić i wtedy będę po prostu pewny, że nic się tym płytkom złego nie stanie. Po nałożeniu tej fugi w szczeliny między płytkami musimy odczekać odpowiednią ilość czasu, tyle ile tam producent przewidział, no i zaczynamy jak gdyby pierwszy raz ścierać te płytki na mokro. Tak jak widzicie, trzeba bardzo często płukać tą gąbkę, bardzo często wymieniać wodę, tak żeby była czysta. Co każdy jak gdyby przejazd tej gąbki, coraz ładniej te schody wyglądają. Tutaj muszę wam powiedzieć, że ta fuga Artisa dość szybko sknie, zwłaszcza gdy, dajmy na to, jest słońce, nie ma zbyt dużej wilgoci w powietrzu, dlatego nie przygotowujmy sobie więcej tej fugi niż zdołamy, dajmy na to potem, wyczyścić, żeby nam to nie zaschło na kamień i potem będzie ciężko zmyć to z płytek. Wypełnienie szczeliny podstopnicy u góry i na dole to będzie sznur dylatacyjny 6 mm średnicy i silikon w tym samym kolorze co fuga. Ta sama metoda zostanie wykorzystana przy połączeniu cokoliku z tą powierzchnią schodu. Do wypchnięcia tego sznura użyłem po prostu śrubokręta i powolutku po prostu wpychałem ten sznur. Jeśli chodzi o tą warstwę silikonu, który pójdzie po prostu zamiast fugi, to musimy pamiętać, że co jakiś czas trzeba będzie go wymienić. Wtedy ja będę po prostu jak gdyby wyrywał ten sznur dylatacyjny razem z tym silikonem, potem włożę nowy sznur i jeszcze raz zasylikonuję, jeśli będzie taka potrzeba. Przed nałożeniem silikonu przedmuchuję wszystko, żeby cały pył ze szczeliny wydmuchać, żeby ten silikon miał jak najlepsze warunki do tego, żeby tam mocno po prostu się przykleić. Druga sprawa, powierzchnia musi być sucha. Jeśli chodzi o to, jakie narzędzia potrzebujemy, no to potrzebujemy tak, pistoletu do silikonu, jakichś szmat takich niepotrzebnych, gdzie będziemy wycierać ten silikon, nadmiar tego silikonu. Dodatkowo jeszcze warto mieć taki specjalny atomizer, którym będziemy pryskać wodą, żeby ten silikon ładnie uformować. Dodatkowo jeszcze zakupiłem sobie taką specjalną gumkę, która po prostu ładnie ściąga nadmiar tego silikonu. Ja nakładam silikon u góry i na dole, potem spryskuję wodą, no i ściągam nadmiar silikonu, jednocześnie formując tą spoinę czy tam fugę silikonową. No i tak to wygląda. Napiszcie, jak wy do tego podchodzicie. Przed nałożeniem tynku silikonowego zabezpieczyłem płytki taką taśmą po prostu malarską, uzupełniłem tynk
I teraz ściągam właśnie tą taśmę zabezpieczającą z płytek i tyle. Płytki ułożone, wyfugowane. Piszcie w komentarzu, jak podoba się Wam ułożenie takich płytek. Ostatnią rzeczą, jaką muszę zrobić jeszcze, to jest przycięcie polbruku na odpowiednią długość, ponieważ jak gdyby schody się troszkę powiększyły. Aby dociąć właśnie ten polbruk, no to użyłem tej samej tarczy co do klinkieru. Nie wiem, czy to jest dobrze, prawdopodobnie źle, bo są pewnie jakieś inne tarcze diamentowe do cięcia właśnie polbruku, ale powiem, ta tarcza świetnie poradziła sobie właśnie z cięciem polbruku, z przycięciem krawężnika o grubości 5 mm. Między płytkami a polbrukiem zostawiłem tam 0,7 cm przerwy i w tą przerwę dodatkowo jeszcze włożyłem piankę dylatacyjną, żeby podczas zamarzania wody po prostu nie uszkodzić tej płytki, która współpracuje z tym polbrukiem. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy, zachęcam do komentowania, jak się podobało, łapka w górę.